They think I'm hiding in the shadows. But I am the shadows. Siemaneczko, witam znowu w garażu. Mieliśmy krótką przerwę, bardzo dużo było nas na torze, w warsztacie nas nie było. Widzieliśmy po ankiecie, którą żeśmy wrzucili na YouTube'a, że jesteście bardzo zainteresowani tym, co dzieje się na backstage'u, czyli w warsztacie, tego czego nie widać, tutaj gdzie najwięcej godzin się spędza. I tak, po ostatnim filmie, który był zjazd na torze, woziliśmy znajomych, kibiców, fanów, sponsorów i musieliśmy zrobić przegląd tego samochodu, tak, spuścić olej, przejrzeć co się dzieje w skrzyni, zobaczyć co jest ze wspomaganiem, które się gdzieś tam przecina. Chcemy udoskonalić to, w tym roku wyjedziemy jeszcze tym samochodem, żeby zobaczyć czy te poprawy coś zmieniły, ale pokrótce pokażę Wam co i jak. Mamy rozebrany przedni splitter, chcieliśmy zobaczyć jak tu się z przodu zachowuje, musieliśmy też zobaczyć czy żadnych wycieków nie ma, czy jest wszystko ok. Wiemy, że do zmiany na przykład jest adapter do tarcz. Chodźcie zobaczyć z bliska, postaram się Wam doświetlić tutaj może telefonem. O, adapter jest, inaczej, zacisk jest przepotężny i adapter, który tutaj jest zbyt optymistyczny, jest bardzo lekki, przez co on ma tendencję do zginania się. Wyobraźcie sobie sytuację, że siły, jak hamujesz, nie tylko działają tak, że zacisk idzie do góry, ale zacisk również idzie delikatnie pod kątem. I zauważyliśmy to po klockach, że klocki zaczęły się nam nierówno zdzierać, że zacisk zaczął się nam przekrzywiać i dzieje się to tylko z lewej strony. Lewy przód i lewy tył. I doszliśmy do wniosku po analizie, że widocznie jest to spowodowane tym, że adapter jest zoptymalizowany troszkę za mocno, jest zbyt delikatny jak na taki zacisk. A dlaczego lewa strona? Ponieważ na torze w Poznaniu mamy więcej zakrętów w prawą stronę, czyli jak samochód rotuje, to dociska się bardziej lewe koło. Lewe koła bardziej się dociskają, czyli więcej ciśnienia idzie i bardziej efektywne jest to hamowanie. Dlatego przy zwiększonej sile hamowania dzieją się takie rzeczy. Oczywiście będziemy również wymieniać ten łącznik stabilizatora, który tutaj jest. Będziemy robić go nowego na unibolach po to, żeby można było wraz z regulacją wysokości amortyzatorów zmieniać sobie długość łącznika. Mamy też wymienione wszystkie szpilki, ponieważ przed tymi testami okazało się, że jak zaczęliśmy rozkręcać tylne koła, ułamała nam się szpilka, one mają swoją jakąś żywotność, swoją ilość przekręceń, więc to trzeba zmienić. Oczywiście po sezonie zrobimy też film, jak czyścimy i polerujemy tłoczki, wymieniamy wszystkie gumki w zaciskach. Przejdźmy też do tyłu. Z tyłu mamy małą awarię po ostatnim weekendzie wyścigowym. Specjalnie założyliśmy nowy dyfuzor, żeby uzyskać jak najlepszy performance i co? Gówno! I zobaczcie, ułamał nam się dyfuzor. Tutaj jak żeśmy kapcia złapali, to wszystko tutaj zostało urwane przez to. Na szczęście nic się nie stało z amortyzatorem. On jest tutaj delikatnie w piachu, będziemy go też przeczyszczać. Zacisk jest delikatnie przyrdzewiały, ale to nie wpływa na jego performance. Od tyłu idąc, mamy już ten dyfuzor taki podcięty, będziemy musieli go troszkę opuścić, bo jak rzucimy go z perspektywy takiej dalszej, to widać, że on jest z taką literę delikatną C ułożony. Mamy zamontowany również fotel pasażera. Fajna sprawa, jak wszystko projektowałem to tak, żebyśmy mogli wozić tego pasażera, żebyśmy mogli właśnie pokazywać ludziom experience, jaki to daje. Tym bardziej jak samemu samochód budujesz, to fabryka zazwyczaj to przewiduje, a my musieliśmy to wymyśleć, więc jak zobaczycie tutaj, jak jest blisko, tu mamy dosłownie, odsunę tą blaszkę, mamy pompę, kompresor do zbiornika z powietrzem, do pneumatyki, do zmiany biegów. To wszystko jest tu z tyłu schowane, na tym leży jeszcze pod fotelem akumulator. Tutaj zobaczcie jest PMU, tutaj mamy pompę ABS-ów, że jak ktoś siedzi to nie zahacza o nią. Musieliśmy jeszcze wcisnąć to ze zbiornikiem od oleju. Zbiornik, też spuścili ten olej, trzeba było zrobić przegląd olejowy, przejrzeć wszystko co i jak. Ze skrzyni jeszcze i z dyfra nie zdążyliśmy spuścić. Pokażę Wam, jak wygląda ten olej. On był bardzo spalony, nie ukrywam, że żeśmy trochę ten interwał przeciągnęli.
Nie spodziewałem się, że to tak będzie, bo wydawało nam się, że jednak zalejemy tą większą ilość oleju, ponieważ jest ten zbiornik sucha miska, więc ten zbiornik jest trochę większy, więc wydawało nam się, że warto będzie zalać trochę więcej oleju. Niestety ten olej okazało się, że się spalił nam, za dużo godzin żeśmy przejechali. Chodźcie ze mną, przejdziemy tutaj przez to nasze oświetlenie, które jest takie prowizoryczne specjalnie dla Was, żeby było nas lepiej słychać, lepiej widać. Podejdźmy tutaj do naszego zbiornika, do naszego sitka. Przez te sitko żeśmy wszystko przepuszczali. Tutaj już oleju nie ma, jest benzyna ekstrakcyjna, żeby to najlepiej przefiltrować. Nie wiem na ile, chodźcie zobaczymy sobie do tego światła. Trochę opiłków jest, nie ukrywam. Jakby gadałem z Jackiem, myśleliśmy nad tym. Nie wiem jak kamera to uchwyci. No jest dużo tego opiłku. Te opiłki nie są jakby stalowe, one są gdzieś tam aluminiowe, magnes ich nie łapie. Są bardzo drobne. W filtrze żeśmy żadnych dużych opiłków nie znaleźli. Jest to plus. Ciężko mi powiedzieć, tak? Jeśli to są gdzieś tam pierwsze wymiany, ten motor bardzo dużo miał nalotu teraz. Mam nadzieję, że się tam nic nie zadziało. Też nie robimy żadnych pochopnych wniosków, bo przecież ten motor będziemy rozbierać. Właśnie dochodzimy właśnie do etapu, gdzie zaczynam opowiadać, zdradzać, co będzie w sezonie 2025, jakie mamy plany z tym samochodem, więc słuchajcie. Opowiadamy teraz o tym, w jakim kierunku chcielibyśmy pójść, co chcielibyśmy zmienić. Nie bierzcie tego za 100% pewnik, bo mamy końcówkę października, zaczyna się listopad. Mamy końcówkę października, zaczyna się listopad i ciężko jest przewidzieć, co uda nam się zrobić, co przebudujemy, z czego nie zrobimy. Zaczynamy od serca. Sercem jest na ten moment S54, 3.2 pojemność. Bardzo mocno doprężony silnik, bardzo najostrzejsze wałki, wywalony wanos, sucha miska. Dużo o nim wiecie i tak, w poprzednich odcinkach były. Na ten moment deklaruję moc 420 parę koni. I co możemy zrobić z silnikiem? Z silnikiem mamy parę możliwości. Możemy zrobić porting głowicy, możemy wymienić kolektor wydechowy na taki, który powinien troszkę więcej mocy generować. I jest jeszcze taka jedna rzecz, nad którą się bardzo zastanawiamy. Mianowicie ten silnik ma w tym momencie pojemność 3,2 litra. W naszej klasie są motory do 3,5 litra. Jesteśmy w stanie, mamy taką możliwość, żeby zrobić strokera, czyli zwiększyć skok tego tłoka i wtedy byśmy mieli pojemność 3,5 litra. Wtedy kupujemy lepsze korby, bardziej doprężające tłoki. W zależności od tego, który setup zrobimy, bo jakby pojemność, moc, jeżeli byśmy zwiększyli pojemność, to łatwo można wyliczyć sugerowaną moc, jaka powinna wyjść z tego motoru. Więc tam rzucając 460, coś takiego powinno wyjść z pojemności. To już jest zajebista moc. Ten motor już naprawdę zapierdala przy takiej mocy, ale my chcemy pójść o krok jeszcze dalej. Chcemy zrobić naprawdę zajebisty motor, więc rozmawialiśmy z Tonem z WAG Motorsport. Chcemy zrobić głowicę, chcemy zrobić strokera, chcemy zrobić kolektor wydechowy, dołożyć parę drobiazgów. Tony mówi, że na racingowym paliwie wychodzi około 500 koni, więc jeśli byśmy mieli 500 koni i uwaga, budę nową, tak, nową budę, zaraz do niej przejdziemy, to wydaje mi się, żebyśmy mogli ze spokojem pogonić Porszaki. Mamy temat motoru obgadany, jest teraz dużo cięższy temat. Chodźcie za mną. Mianowicie jest to kupa pracy, kupa nowych doświadczeń, analiz, przeliczeń. Jest to zupełnie inny projekt. Wszyscy zastanawiali się, co z tą drugą budą. Ona cały czas widniała na tych filmach, cały czas gdzieś tam z tyłu była, ale nie do końca zdradzaliśmy temat, jaki miał być. Ja też nie ukrywam, że mieliśmy bardzo dużo pracy z tym silnikiem, z tymi przeróbkami, z dochodzeniem do tego, bo wszyscy wiedzą, że zaczynaliśmy od czasu tam 37, 38. Jak to w ogóle możliwe? Przecież na koniec sezonu żeśmy jechali 34 wysokie. No, wiecie jak to jest, bardzo dużo zmian. Ja parę tam pomysłów miałem swoich, nie do końca posłuchałem Jacka zdania. Zrobiłem po swojemu, dużo rzeczy nie zagrało, niektóre rzeczy zagrały. Finalnie udało nam się pobić ten rekord dużą kwotą. No, nie ukrywam, że sedan jest troszkę wolniejszy od kupety, dlatego ta buda była trzymana na tą okazję, na ten moment, który jest teraz. Jesteśmy w trakcie rozmów.
z taką firmą, która zajmuje się produkcją karbonu w autoklawie. Oni mają szeroki asortyment, ale mają coś, na czym nam zależy, ponieważ jeżeli chcemy konkurować z Porszakami, chcemy być lepsi, chcemy być szybsi, motor już będziemy mieli bardzo mocny, żeby to zrobić, musimy odchudzić samochód. Nasza klasa minimalną masę ma 1100 kg. My ważymy naszą BEK na ten moment zalaną tak w połowie 1220-1230. To auto ważyło 1180 zalane full, tylko że ona miała dużo wad. Dlaczego żeśmy przełożyli to, tak? No, wiele rzeczy wyszło w międzyczasie. Okazało się, że była inna koncepcja, zabrakło nam czasu, poszliśmy po skrótach niektóre tematy, ale chcemy wrócić i zrobić to porządnie, chcemy zajebisty projekt doprowadzić. W tej budzie nie podobało mi się to, że klatka jest bardzo słabo rozbudowana. To jest klatka z załącznika, a nie z certyfikatem. Ona tutaj nie ma żadnych zastrzałów do kielichów. Te kielichy są odsłonięte, one mogą delikatnie gdzieś tam nam pracować. W tamtym aucie klatka jest cięższa, dlatego ta różnica. Co zrobić, żebyśmy tą budę mieli jeszcze lżejszą? No, zobaczcie, tutaj już niby nic nie ma. No ale to nie znaczy, że można coś jeszcze wyciąć. Zawsze jest coś do wycięcia. Jak sądzicie, gdzie najwięcej masy złapiemy? Bo są rzeczy takich, których nie możesz ruszyć. Nie możesz ruszyć podłużnicy, nie możesz ruszyć ściany grodziowej, no, klatki karbonowej nie wstawisz, dach już karbonowy mamy, podłogi nie ruszysz. Tutaj przy tunelu, no to co? Chodźcie, złapmy lepszą perspektywę. Widzicie, jaki tu jest przepotężny płat stali? I wiecie co? Możemy to wyjebać i wstawić karbon. Chodzą legendy, że możemy na tym zyskać 24 kg. To by nas mega uratowało. Klatkę możemy zrobić u Schaefflera albo również u kogoś innego i możemy zrobić ją z certyfikatu, możemy spróbować zrobić ją na cieńszych rurkach specjalnie pod nas, wzmocnioną tam, gdzie chcemy. Możemy również zrobić nadkola karbonowe. To wszystko to jest tylko poszycie. Kielich, amortyzator trzyma się tu i na mocowaniach wózka. To wszystko możemy wywalić i wstawić karbon. I takim sposobem chcemy zdjąć 50-60 kg. Może się uda jeszcze więcej. Zobaczcie tutaj z tyłu. Możemy wywalić tą podłogę, która już jest i tak wstawiona inna, albo możemy zrobić ją aluminiową, albo możemy iść w kierunku karbonu. Możemy tutaj też powstawiać wszędzie karbon. Będziemy analizować to, czy możemy wymienić tutaj to poszycie całe na karbon kevlar, ponieważ w drifcie możecie zauważyć, że te auta są obcięte nawet przy podłużnicach i tu wszystko jest wsadzone z karbonu albo z laminatu, że jak auta lecą w parze blisko, że jak uderzą za mocno, to żeby nie trzeba było klepać, tylko przykręcasz nowe elementy. Więc to jest też jakaś tam okazja, jakaś możliwość, gdzie możemy zyskać tą masę. Myślimy nad tym, żeby zamówić zamiast laminatów karbonową pokrywę, klapę z tyłu, karbonowe drzwi, karbonową maskę i wyciąć fajną rzecz z przodu. Bo zobaczcie, mamy dużą koło, auto jest bardzo mocno zglebione. Co zrobić, żeby samochód był jeszcze niżej, żeby obniżyć ten środek ciężkości? No, możemy wyciąć ten falc. Auta GT3 są tak zrobione, że tego tutaj wszystkiego nie ma. Tu jest tylko taka zasłonka, żeby to powietrze nie latało. Wiadomo, klatka jest dołożona tutaj, jest tutaj zastrzał, ale tutaj nic nie ma. Tutaj jak otworzysz, nie wiem, czy się uda mi takie zdjęcia zrobić, w ogóle nie ma całego przodu, wszystko jest na laminatach. I tutaj myślę, że da nam to taką możliwość, że koło obciera nam bardzo mocno tutaj. Jak opona pracuje, to uderza nam w to i też może powodować to, że auto się staje niestabilne. I jeżeli to wywalimy, to zyskamy tam, nie wiem, te 2 centy, 3 centy, że auto będzie mogło jeszcze niżej zapracować. Będziemy mogli wózek z przodu podnieść, będziemy mogli wózek z tyłu podnieść, będziemy mogli wyciąć tutaj tą przestrzeń, kanapę, tutaj jest bardzo dużo masy i wstawić na przykład zbiornik z paliwem, więc projekt jest przeogromny. Zobaczymy, jak nam z czasem wyjdzie, na ile się dogadamy z wszystkimi. Wiadomo, no, jeszcze jest takie moje marzenie, żeby wywalić te wycieraczki, które są, bo fajnie by było mieć jedną wycieraczkę, która nie generuje oporów powietrza i wtedy byśmy ją sobie tutaj tak ładnie wstawili, tak jak jest w Porszakach wszystkich, tak jak w tym bolidzie było już. Wiemy z bolidów, jaki silniczek użyć, żeby nie było problemu ze sterowaniem tego. To tam 1000 euro kosztuje ta wycieraczka.
No nie jest jak źle jeszcze. Jak kurwa silniczek od wycieraczki? Kurwa, no, ale to wiesz, to nic nie waży, nie? Dużo jest takich elementów, które można wyciąć, które można zrobić, tylko to jest bardzo czasochłonne i trzeba konsultować każdą rzecz z delegatami technicznymi PZMOT-u, żeby nie okazało się, że przesadzimy i później będzie klapa. Więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że opowiedziałem Wam dużo, żebyście wiedzieli co i jak, żeby tamte auto przełożyć tu. Mało czasu, dużo koncepcji, dużo myślenia, dużo pracy, a co z tego będzie, to czas pokaże. Sezon się zaczyna chyba w kwietniu, w maju. Tak naprawdę mamy 4-5 miesięcy, żeby mocno przycisnąć. Wiemy, że chcecie też oglądać testy na torze, będziemy starać się to wrzucać, ale wracamy z powrotem do tego, co zaczynaliśmy, czyli do vlogów warsztatowych. Trzymajcie kciuki, komentujcie, zaznaczcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, dajcie lajka, zostawcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze usłyszeć, co byście chcieli zobaczyć w odcinkach, a ja biorę się do pracy, zakasam rękawy i lecę.